No i po prostu wiecie, taka przyprawa z takimi oliwkami, to ja kupuję w ciemno. Sumak dość długo był na marginesie. Ja go znałem głównie z ogrodu, bo jest to roślina u nas dość popularna. Niestety. Jest bardzo ekspansywna. Zazwyczaj wtedy mówimy o sumaku octowcu. Ja dziś skupiam się na jego wersji z Bliskiego Wschodu. Sumaku garbarski. Nazwy brzmią niemal identycznie. Kwiatostany też potrafią wyglądać bardzo podobnie. To trochę jak z tym żartem, gdzie Darek to Dariusz, a Marek to Mariusz? No nie do końca. Niektórzy mówią, że nasz sumak octowiec jest jadalny. To ja mówię im tak, jak chcą, to niech sobie jedzą. Ja im w to nie wierzę. Wolę kupić sprawdzony sumak za 5 zł, niż bawić się w szamana i testować to na sobie. Wiecie, mam jeszcze sporo filmów do nagrania, także tak. Jeśli nie jesteś czegoś pewien, po prostu tego nie rób. Ten właściwy sumak garbarski to klasyk kuchni bliskowschodniej i północnoafrykańskiej. Świetny do kebaba, do kurczaka, albo po prostu jako taki final touch tuż przed podaniem. No i dobra, fajnie, ale jak zrobić te oliwki? Kluczowym elementem są oliwki. Co najważniejsze, nie są drylowane, bo drylowane oliwki są po prostu słabe, gdyż są wypłukane z całego smaku. A tutaj właśnie dzięki tej pestce ten smak jest bardziej wyczuwalny. To nie jest taka po prostu woda, obojętnie jakie te wziąłem, bo akurat były litrowe. No im więcej, tym lepiej, bo to jest uzależniające danie. Co przykuło moje oko, to że one są z Malagi. Malaga jest super. Na przykład ciekawostka co do Malagi, to mój singiel, który kiedyś wydałem, Summer in Your Eyes, właśnie miał okładkę zrobioną w Maladze, bo nie wiedziałem jaką dać okładkę, no to dałem taką, którą miałem, czyli stare zdjęcie jak byłem w Maladze. Takie wspominki. Ale danie dzisiaj jest tureckie. Nie ma nic wspólnego z Hiszpanią. Dobra, test w ogóle, czy to się nadaje do spożycia. Okej, minusem jest ta pestka. Ale po prostu w porównaniu naprawdę do tych oliwek drylowanych, to jest ekstra klasa, a trzecia liga okręgowa. Tak samo niewysoki poziom, ale jest po prostu co innego. I co? Biorę te oliwki i po prostu je odlewam z tej zalewy. To się wydaje, że to jest dużo. To nie jest dużo. Od razu mówię, to nie jest dużo. Przejdźmy do marynaty. Jako, że mam chili, już je uprawiam, tutaj akurat jest padron suszony, jego nie używam. Takie chili typu Little Elf i je po prostu wrzucę do moździerza, żeby właśnie mieć płatki chili. Jedziemy. Dosłownie kilka tych chili bez końcówki. No z 5-6 Little Elf. Jak ktoś nie widział, jak po prostu uprawiam chili, może sobie sprawdzić, bo ten materiał się chyba nie starzeje. Zawsze do moździerza warto dodać trochę soli, żeby to się po prostu lepiej miażdżyło. Okej. Wygląda gites. Więc tak. Sru. Oh yeah. I do tego sumak. Nie za dużo. Będę dodawać stopniowo potem. Jeśli doda się tego sumaka za dużo, to będzie kwaśne. Zrobi taką otulinę wokół tej oliwki, że będzie aż za bardzo. I to nie będzie ten pożądany smak. I co do tego? Oliwa. Nie żałuj. Nie wspominałem nic, że to jest dietetyczne danie. Mix. No coś w tym stylu. Jak będzie za mało sumaka, trzeba będzie dodać trochę więcej. Jak za mało chili, analogicznie tak samo. To jest po prostu takie proste, tylko trzeba mieć tego sumaka. To jest kluczowe. I oliwki. Trochę tej zalewy, żeby jeszcze skapło. Tak naprawdę to jest klasyczne trio tureckie, czyli oliwki, sumak i pul biber. Pul biber.
Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z Justinem, ale mówiąc najprościej, to oznacza w tym przypadku po prostu chili. Ichniejsze chili, ale dobra, ja używam swojego, to chili czako ichniejsze. Nie, no to już naprawdę wygląda super. I o to chodziło, nie za dużo tego sumaka. To tak naprawdę można do wszystkiego stosować. To jest takie tureckie meze, czyli takie jakby przystawki, nie wiem, do na przykład humusu albo do po prostu, ja to jadłem ze śniadaniem, z jakąś kanapką. Dobra, testing, czy to w ogóle smakuje. Weźmiemy sobie tego. Troszkę więcej sumaka, no, po prostu trochę mało kwaśne. Można dodać cytryny, ale nie za dużo. Żeby było bardziej pikantne, dodam jeszcze tego chili. Dobra, sumak i dodatkowe chili dodane. To jest takie proste. Najgorsze w tym jest to, że to musi kilka godzin przynajmniej poczekać. No dobra, można zjeść teraz, ale to musi przejść smakami. I po prostu wsadzić to do lodówki i serwować. Wsadzić to do lodówki, niech to się marynuje, bo tu są oliwki marynowane, więc one muszą swoje odczekać. Teraz są spoko, ale będą jeszcze lepsze. I tak, jak ktoś nie ma sumaka, to może po prostu sok z cytryny i wystarczy. Ciężko stwierdzić. Ale sumak to nie jest jakaś straszna sprawa, jest w internecie dostępny. Jak ktoś chce smak Turcji, no to wie, na co przeznaczyć 5 zł. Opcjonalnie można dodać jeszcze trochę soli i git. Nic więcej nie potrzeba, to jest that's all. Można je też trochę rozbić, coś takiego zrobić, żeby bardziej wchłonęło się ta marynata do środka, ale po co? Czy takie rozgniecione, no to jest po prostu uzależniające. To jest taki brudas, który klei się do rąk, ale po prostu jest uzależniający. To jest jedna z lepszych rzeczy, jakie można zrobić z oliwkami czarnymi. Czarne oliwki, sumak i pól biber, Justin i tyle. Śmichy, chiche, ale do rzeczy. Nie chcę, żeby mi zaśmiardły takie super oliwki jakąś kiełbasą podwawelską czy czymś innym. I po prostu wiecie, tak cyklicznie oliwki, sru otwieram, sru zamykam. To jest jednak pół kilo oliwek. Dobra, do lodówy.